Cześć kochani, tu Candy Mona. Dziś zapraszam Was na kolejny typowo paznokciowy open box i zarazem test produktów z AliExpress. W tym filmiku pokażę Wam troszeczkę produktów do stylizacji, troszeczkę do zdobień. Będą tutaj między innymi pyłki, żele oraz coś do stemplowania, więc jeżeli jesteście ciekawi, no to zachęcam do oglądania. Ale na wstępie jeszcze chcę zaznaczyć, że filmik ten właśnie teraz publikuję, ponieważ 11 listopada będą promocje na AliExpress i wiem, że wtedy wszyscy bardzo dużo rzeczy kupują, choć kiedyś już robiłam Wam filmik o promocjach, o tym jak to wygląda i wspominałam, że nie zawsze tak naprawdę warto na tych promocjach kupować, przy czym w tym filmie, który dziś będzie, są tak tanie rzeczy, że te, które są fajne, tak na dobrą sprawę zawsze warto kupić, nawet kiedy nie ma na nie żadnej promocji, tak więc teraz już nie przedłużam, tylko zaczynamy. No i na pierwszy ogień idą cążki marki Born Pretty, które jak widzicie są zabezpieczone takim silikonowym kapturkiem. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, to uważam, że jest naprawdę fajnie, wszystko jest wykonane z należytą starannością, cążki chodzą z odpowiednim oporem, nie są luźne, więc dobrze się z nich korzysta. Mogliście je zobaczyć w akcji przy okazji jednego z moich ostatnich filmów i tam przycinałam przy pomocy tych cążek tasiemki do zdobień, natomiast pomimo, że ja skórek nie wycinam, to czasem, kiedy zdarzy mi się zadziorek, faktycznie wycinam właśnie przy pomocy tych cążek i uważam, że one są bardzo fajne, bardzo ostre i idealnie te skórki wycinają, więc jeżeli zdarzy się taka sytuacja, że musicie coś sobie wyciąć, no to jak najbardziej te cążki się do tego nadają. Jak widzicie, zdecydowałam się na jeszcze jedne cążki, takie typowe, no-name'y, najtańsze, które w ogóle znalazłam na AliExpress. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, to jest troszkę gorzej, ponieważ raz mi się już rozpadła ta środkowa część, która ma stwarzać opór w cążkach, więc no jest troszkę gorzej. Natomiast w tym przypadku nie zależało mi na jakiejś super jakości, ponieważ te cążki kupiłam specjalnie do zdejmowania cyrkonii. Jeżeli korzystacie z dobrej jakości szklanych cyrkonii, to na pewno wiecie, że nie jest łatwo zdjąć je przy pomocy frezarki, no bo takie cyrkonie się nie szlifują, więc najlepiej właśnie podważyć je w taki sposób, że delikatnie końcóweczką cążek zaczepiam przód cyrkonii i wtedy ta cyrkonia sama odskakuje. Kolejne produkty, które Wam pokażę, również będą z marki Born Pretty i jak widzicie mam tutaj dwa pudełeczka, a wewnątrz pudełeczek znajdują się buteleczki z żelami. I jeżeli chodzi o pierwszą buteleczkę, to mamy tutaj taki srebrny żel z efektem kociego oka i żeby z tego żelu skorzystać, producent zaleca zastosowanie czarnej bazy, więc najpierw nałożyłam czarny kolor, utwardziłam go i nałożyłam warstwę tego właśnie srebrnego lakieru, jednak tej warstwy już nie utwardzamy, tylko musimy od razu sięgnąć po magnes. I ja od razu Wam mówię, że nie posiadam specjalnego magnesu do paznokci, właśnie do tego typu magnetycznych lakierów, więc stwierdziłam, że skorzystam z takich zwykłych magnesików, które mam, które kiedyś kupiłam i leżały u mnie w szafce, natomiast powiem Wam, że ciężko było mi z tego magnesu korzystać, bo jak widzicie ten lakier się przesuwa, ale bardzo ciężko mi było to kontrolować. Nie wiedziałam, z jakiej odległości mam przykładać ten magnes i pod jakim kątem, żeby z niego skorzystać. Dopiero po jakimś czasie doszłam do jako takiej wprawy i zdecydowałam, że chcę, aby efekt kociego oka, czyli ta błyszcząca, srebrna, poświata warstwa była na środku paznokcia, stworzyć takie a la kółeczko, więc teraz możecie zobaczyć, jak to się prezentuje. Moim zdaniem naprawdę fajnie to błyszczy i odbija światło, natomiast dodatkowo do tego właśnie srebrnego żelu z efektem kociego oka dokupiłam sobie taki półprzeźroczysty, fioletowy lakier i on właśnie celowo ma być taki nie do końca kryjący, ponieważ kiedy go nałożymy, to mamy spod spodu widzieć jeszcze ten prześwitujący efekt kociego oka i wtedy mamy troszeczkę taki efekt trójwymiarowy na paznokciu. Uznałam, że zrobię jeszcze jedno podejście, jeszcze jedno zdobienie z tymi żelami, żeby lepiej Wam pokazać, jak to wygląda, więc tym razem postanowiłam zrobić taki po prostu skośny paseczek przez środek. Tak samo nałożyłam srebrne kocie oko na czarny kolor i bez utwardzania przy pomocy magnesu zrobiłam sobie ten wzór, który chciałam, a następnie utwardziłam i teraz chcę jeszcze zwrócić Wam uwagę na to, że kiedy utwardzi się ten kolor, to mam wrażenie, że on delikatnie się zmienia, tak jakby nie jest aż tak błyszczący, jaki był przed utwardzeniem. Troszkę to jest dziwne, ale delikatnie mam wrażenie, że widać jednak tę różnicę. Natomiast ostateczny efekt możecie zobaczyć właśnie teraz, czyli oba wzorniczki, które zrobiłam. I myślę, że daje to naprawdę fajny efekt, ponieważ ten paznokieć nie wygląda tak płasko, tylko jednak coś się tam dzieje pod spodem i faktycznie mamy delikatnie taki trójwymiarowy efekt.
Muszę jednak zwrócić Wam uwagę na to, że na butelkach nie ma nigdzie zaznaczonego koloru poza takim malusieńkim napisem na spodzie butelki, więc najlepiej zrobić sobie takie specjalne wzorniczki nakładane na szyjki, dzięki czemu będziecie doskonale wiedzieli, co macie w środku. Kolejnym produktem, który będziemy sobie testować, jest, jak widzicie, takie pudełeczko wypełnione pyłkami. Mamy tutaj 6 przegródek i w każdej przegródce znajduje się inny kolor pyłku, przy czym muszę od razu Wam powiedzieć i zwrócić uwagę na to, co tutaj się stało, ponieważ jak widzicie mam na tle wysypane pyłki, ponieważ ten pojemniczek nie jest do końca szczelny. I już kiedy te pyłki do mnie przyszły, to zauważyłam właśnie w folii osypany pyłek, więc wiedziałam, że tak się będzie działo i staram się uważać, żeby po prostu nie przekręcać za bardzo tego pudełeczka. Natomiast teraz muszę to jeszcze zrobić, ponieważ chcę Wam pokazać, ile pyłków mniej więcej jest w środku. I jak widzicie, ilość tego pyłku nie jest zbyt duża, ponieważ mniej więcej 1/5 całej przegródki jest zapełniona. To jest naprawdę niewielka ilość, na samym dnie praktycznie. Natomiast to są dość drobne pyłki, więc może nie będzie tak źle, jeżeli chodzi o wydajność. No i oczywiście te pyłki sobie przetestujemy. Ja uznałam, że będę je testowała na białym kolorze. I pierwszy test będę wykonywała na topie No Wipe, czyli topie bez dyspersji, natomiast drugi na klasycznym topie z warstwą dyspersyjną. Jak widzicie, pyłek numer 1 jest złoty i moim zdaniem na tym topie bez dyspersji wygląda to średnio, ponieważ ten efekt nie jest zbyt jednolity. Wydaje mi się, że ten pyłek jest po prostu za gruby, żeby go aplikować na top bez dyspersji, natomiast na warstwie dyspersyjnej tworzy naprawdę piękny, złoty, błyszczący efekt. W kolejnym pudełeczku mamy już nieco drobniejszą wersję pyłku, więc jeżeli chodzi o aplikację na top coat bez dyspersji, to tworzy nam się tutaj taka ładna, błyszcząca, biała tafla, biaława właściwie, srebrnawa. Natomiast na paznokciu z dyspersją mamy delikatnie połyskujące drobinki, które mi się kojarzą z takim efektem śniegu skrzącego. I przechodzimy do trzeciego koloru, który swoją strukturą jest bardzo podobny do tego poprzedniego, więc jest dość drobny. I efekt, który osiągamy w tym przypadku, to jest taka błyszcząca niebieska poświata. Natomiast powiem Wam szczerze, że na topie bez dyspersji bardzo słabo ten efekt widać. To jest taka naprawdę bardzo delikatna, połyskująca poświata. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o top z dyspersją, no to moim zdaniem wygląda to fajniej, ciekawiej, ponieważ troszkę bardziej widać ten niebieski błysk. Czwarty pyłek to ponownie drobna wersja, tym razem błyszcząca na różowo i tak samo na topie bez dyspersji bardzo delikatnie widać tę różową poświatę, na dyspersji już jest troszkę lepiej, ale jeszcze zwrócę Wam szybciutko uwagę na to, że te pyłki mają w sobie tak jakby jakiś żółtawo-zielonkawy podton i przez to ta biel troszeczkę inaczej wygląda, nie jest już tak biała, jak była na początku. Kolejny pyłek ma troszkę grubszą strukturę i przypomina mi dwójeczkę, tyle że ze złotą poświatą i tutaj naprawdę fajnie się prezentuje moim zdaniem w obu wersjach, czyli i z dyspersją i bez dyspersji. A szósteczka mnie troszkę zaskoczyła, ponieważ mam wrażenie, że jest identyczna jak dwójka. Dla mnie praktycznie nie ma różnicy pomiędzy tymi dwoma pyłkami i troszkę mnie dziwi, że wszystkie te inne jednak różnią się od siebie, chociaż odrobinę jakąś poświatą, a tutaj naprawdę mam wrażenie, że one są dosłownie identyczne. Pyłek numer 6 na topie bez dyspersji przypomina kolor pomarańczowy, tworzy takie jakby właśnie pomarańczowe lustro, natomiast kiedy nałożymy go na warstwę dyspersyjną, to zaczyna nabierać troszeczkę głębi i staje się taki jakby czerwony z niebieską poświatą. Moim zdaniem naprawdę ciekawie się to prezentuje właśnie na warstwie dyspersyjnej, natomiast jeżeli chodzi o tę wersję bez dyspersji, to mi szczególnie do gustu nie przypadła. Teraz przechodzimy do kolejnego, czyli 8 już pyłku, no i bez dyspersji jest to kolor pomarańczowy, natomiast ten pyłek jest grubszy od tego poprzedniego, więc na topie bez dyspersji nie tworzy aż takiej gładkiej powierzchni i mam wrażenie, że jakieś takie delikatne drobinki są w nim, po prostu nie tworzy takiego typowego efektu lustra, natomiast na warstwie dyspersyjnej tworzy naprawdę ładny, błyszczący efekt i jest to taka pomarańczowa czerwień, czyli czerwień w takiej ciepłej wersji.
Kolejny pyłek swoją kolorystyką bardzo przypomina mi pyłek numer 3 i powiem Wam szczerze, że różnica pomiędzy tymi dwoma pyłkami jest naprawdę minimalna i myślę, że tutaj, kiedy będziecie oglądać ten filmik, to dla Was będzie praktycznie nie do zauważenia, natomiast na żywo mam wrażenie, że ten pyłek, który w tej chwili aplikuję, jest tak jakby bardziej błękitny, natomiast tamten był bardziej niebieski. Nie inaczej ma się sprawa z pyłkiem numer 10, ponieważ w tym przypadku jest to pyłek niezwykle podobny do 4, ale tutaj też ten odcień, który jest w tym pyłku, jest odrobineczkę inny i tutaj mamy taką bardziej różową, troszkę cieplejszą poświatę, natomiast przy 4 mieliśmy taki róż chłodny, wpadający już delikatnie w fiolet, więc taka jest różnica pomiędzy tymi pyłkami, ale tak samo jest naprawdę minimalna i tutaj też mamy takie właśnie żółtawo-zielonkawe podbicie w kolorze. 11 natomiast błyszczy na zielono i tutaj powiem Wam, że ten pyłek ma w sobie różowe podbicie, więc nasz biały kolor zaczyna tak delikatnie przypominać odcień taki bardzo jaśniutko różowy, właśnie z zieloną poświatą, która jest w takiej dosyć ciepłej tonacji. Osobiście przyznam, że pyłek ten podoba mi się w obu wersjach, więc chętnie sobie kiedyś z niego skorzystam. No i przechodzimy do ostatniego pyłku z pudełeczka, który również ma zieloną poświatę, jednak odrobinkę chłodniejszą niż w przypadku tego poprzedniego i ten podton różowy nie jest już tak widoczny w tym pyłku, choć mam wrażenie, że też ta delikatnie różowa poświata została zachowana, ale tak jak mówię, to jest odrobinkę inny odcień, troszkę bardziej chłodny. Teraz jeszcze szybkie podsumowanie tego drugiego wzorniczka i jak widzicie te ciemniejsze kolory troszkę nam się tutaj wyróżniają, natomiast jeżeli chodzi o te jasne, to myślę, że widać, iż każdy ma swój odrobinkę inny odcień, choć są do siebie mimo wszystko dość podobne. Gdybym miała podzielić się taką ostateczną opinią o tych pyłkach, to powiedziałabym, że jak za te $1,5, no to warto sobie kupić takie pudełeczko, no bo mamy sporo tych pyłków i możemy sobie różne efekty przetestować. Natomiast musimy pamiętać o tym, że tego pyłku nie ma bardzo dużo w tym pudełeczku, więc to raczej nie jest produkt, który byłby tak typowo, wiecie, do użytku profesjonalnego, w sensie dla dziewczyn w salonach. Raczej ta ilość mogłaby być troszeczkę zbyt mała, chociaż wiadomo, że to są bardzo drobne pyłki, szczególnie niektóre, które były właśnie w tych pudełeczkach, więc one nie zużywają się aż tak szybko i myślę, że i tak będą w miarę wydajne, no ale też te pudełeczka nie są do końca szczelne, te pyłki mogą się rozsypywać, więc no ja w salonie bym z takich akurat pyłków, z takiego pudełeczka nie korzystała, chyba żeby sobie to od razu poprzesypywać do jakichś innych pojemniczków, no to wtedy okej. No ale przechodzimy już teraz do kolejnego produktu i mam tutaj taką różową podstawkę, która ma troszeczkę imitować jakiś à la kamień, ponieważ mamy tutaj taki złoty brzeg. Jeżeli chodzi o ten produkt, to ja go zamówiłam jako zamiennik dla tego mojego szkiełka, dla tej szklanej podstawki, z której korzystam, kiedy chcę malować wzorki jakimś lakierem. Od razu Wam powiem, że to nie jest żaden kamień, tylko to jest po prostu sztuczne tworzywo, najwyraźniej jakaś żywica, która została tutaj wylana i całość ma gładką powierzchnię, natomiast tutaj właśnie w tym jednym miejscu mamy taki delikatny uskok. Tak jak mówiłam, pod światło jest to odrobinkę widoczne, natomiast tak normalnie całkowicie tego nie widać, więc ja nie uznaję tego za jakąś dużą wadę i myślę, że produkt jest w porządku, ponieważ wygląda tak samo jak na zdjęciach z aukcji. Zdecydowałam się również na zakup Magic Removera i jest to produkt, który ma za zadanie odmaczać hybrydę. Producent oczywiście zapewnia, że jest świetny i bardzo szybko działa, więc ja uznałam, że kupię nawet 2 buteleczki różnych marek, żeby mieć do porównania i tutaj pierwsza jest marka Full Beauty, natomiast drugi remover to jest taki chyba najpopularniejszy, który często pojawiał się gdzieś na Instagramie i nazywa się Winnie Mai. Powiem Wam, że troszeczkę poszperałam w internecie i poczytałam na temat tych Magic Removerów i niestety, ale sporo opinii było negatywnych. Dziewczynom różne dziwne rzeczy się dzieją z paznokciami po tych produktach i powiem Wam, że znalazłam w jednym miejscu nawet skład, który nie wygląda zbyt ciekawie, więc tak na dobrą sprawę w tej chwili troszkę się boję przetestować te removery, chociaż może spróbuję na jednym, maksymalnie 2 paznokciach, żeby nie zrobić sobie zbyt dużej krzywdy, ale ogólnie od razu Wam mówię, że no raczej nie
nie polecam zamawiania takich produktów, bo to jest dość ryzykowna rzecz. Zdecydowanie, jeżeli chcecie paznokcie odmaczać, to odmaczajcie acetonem, tak jak robiliście to do tej pory, tylko po prostu porządnie spiłujcie sobie top i część koloru, wtedy będzie łatwiej i szybciej Wam to pójdzie. Możecie też zastosować mój trik z bazą Peel Off, natomiast no te removery nie wyglądają zbyt dobrze. Przechodzimy teraz do cyrkonii i jak widzicie mam tutaj kilka opakowań różnokolorowych kryształków zapakowanych w woreczki strunowe, natomiast te cyrkonie przychodzą do nas zapakowane w takie inne opakowanie, które widzicie w tym momencie. Jest to taki zwykły, szczelnie zamknięty woreczek, natomiast dodatkowo w gratisie z naszym zamówieniem dostajemy jeszcze właśnie woreczek strunowy, więc ja oczywiście zdecydowałam się przysypać cyrkonie do tego dołączonego woreczka, no bo wiadomo, że gdybym taki rozcięty zostawiła sobie w szufladzie, to mogłoby mi się rozsypać, a tak przynajmniej mamy pewność, że to będzie szczelne i że cyrkonie nie będą nam się rozsypywały. Przy czym ja chciałam sobie zostawić również nazwę koloru cyrkonii, żeby w razie czego wiedzieć w przyszłości, jaki to był kolor i ewentualnie jaki chciałabym dokupić, gdyby mi się skończyły, więc musiałam sobie jeszcze wyciąć karteczkę, która była przyklejona na tym podstawowym opakowaniu i następnie tę właśnie karteczkę z nazwą wsunęłam również do woreczka strunowego z cyrkoniami. Jeżeli chodzi o kolory, to jako pierwszy wybrałam sobie Aquamarine AB. Aquamarine, czyli kolor niebieski, a AB to jest oznaczenie tego, że cyrkonie błyszczą na różne kolory tęczy i tutaj właśnie możecie zobaczyć, że ten kolor ma naprawdę piękny niebieski odcień i mieni się na odcienie żółtego, zielonego, różowego, w zależności od tego jak pada światło, to te kolory po prostu troszeczkę inaczej mogą wyglądać i te cyrkonie naprawdę pięknie błyszczą. Kolejny kolor jest to ametyst i jest to bardzo ciemny, fioletowy odcień, delikatnie błyszczący właśnie na fiolet, na róż. Natomiast powiem Wam szczerze, że spodziewałam się troszeczkę jaśniejszego odcienia i zdziwiłam się, że jest aż tak ciemny, ponieważ on chwilami wygląda praktycznie jak czarny, więc jest to naprawdę taki typowo ciemny odcień z delikatną poświatą bardziej koloru. Kolejnym kolorem jest fuksja, czyli odcień ciemnoróżowy i myślę, że jak najbardziej taki właśnie jest w rzeczywistości. Zwrócę Wam jeszcze uwagę na to, że mamy tutaj jeden kolor, natomiast różne rozmiary od maleńkich do takich troszkę większych. Kolejny odcień jest to jet i jest to typowa czerń. Powiem Wam, że zastanawiałam się, czy te cyrkonie brać, ponieważ wiadomo, że taki ciemny odcień nie odbija aż tak dużo światła i te cyrkonie mogą przez to troszkę mniej błyszczeć, natomiast uważam, że mimo wszystko czarne cyrkonie mogą fajnie wyglądać do niektórych stylizacji, dlatego się na nie zdecydowałam. Następny jest odcień Blue Opal i te cyrkonie troszkę się wyróżniają na tle pozostałych, ponieważ one są mleczne. Właśnie cyrkonie, które mają w nazwie opal, to są takie mleczne, takie jakby delikatnie białawe wersje cyrkonii, więc no zdecydowanie wyglądają inaczej niż takie standardowe niebieskie cyrkonie, ale myślę, że też są naprawdę fajne i ten kolor szczególnie mi się podobał, choć mam jeszcze ochotę na takie same, czyli opalowe, tylko białe cyrkonie. Wzięłam sobie również odcień szampana, czyli takie chłonne czy też neutralne złoto. Korzystałam z tych cyrkoni w swoim ostatnim filmie z panterkowym zdobieniem, więc jeżeli nie widzieliście, no to tam możecie zobaczyć je w akcji na paznokciach. I jeszcze tylko dodam, że te cyrkonie są naprawdę bardzo tanie, ponieważ kosztowały jedynie 80 centów. Postanowiłam pokazać Wam jeszcze wybrane kolory cyrkonii na wzorniku, więc najpierw nałożyłam jet, następnie ametyst, a na koniec fuksję. I jeżeli chodzi o te cyrkonie, to myślę, że naprawdę fajnie się prezentują, bardzo ładnie faktycznie błyszczą, ponieważ to są szklane cyrkonie dobrej jakości, więc jak najbardziej rekomenduję je Wam, myślę, że są bardzo ładne i nawet ta czerń, jak widzicie, całkiem spoko błyszczy. Dodatkowo postanowiłam sobie kupić również takie pudełeczko z przegródkami właśnie na cyrkonie i jak widzicie ono przyszło do mnie tutaj zapakowane w folijkę, natomiast jeżeli chodzi o samo pudełeczko, to ma 12 przegródek, natomiast to pudełko jest rozmiarowo większe niż pudełka, w których dostajemy standardowo kryształki czy też pyłki, które zamawiamy. Tutaj możecie teraz zobaczyć porównanie, więc to pudełeczko jest właśnie szersze od tego standardowego, jak również troszkę głębsze.
Chcę jednak w tym miejscu zauważyć, że kupiłam sobie dwa te pudełeczka z dwóch różnych aukcji i one odrobinkę się od siebie różnią samym odcieniem plastiku, natomiast dodatkowo różnią się tym, jak się otwierają i zamykają. W jednym pudełeczku to wieczko otwiera się naprawdę bardzo łatwo. Ja tutaj po prostu jednym palcem, bez dużego nacisku jestem w stanie to otworzyć, natomiast w drugim trzeba użyć naprawdę sporo siły, żeby to pudełeczko otworzyć i wydobyć to, co się znajduje w środku. Więc tutaj powiem Wam, że jeżeli miałabym gdziekolwiek transportować cyrkonie, no to zdecydowanie wolałabym to, które jest takie mocniej zamykane, szczelniejsze, no bo wtedy nie bałabym się, że te cyrkonie się wysypią, natomiast w przypadku tego drugiego pudełka już troszeczkę takie obawy mam. Może nie jest to tak, że ono się samo otwiera, natomiast mimo wszystko nie trzyma to zbyt mocno. Jeżeli chodzi o pojemność przegródek, to teraz możecie zobaczyć, że cała zawartość tego woreczka strunowego mieści się do takiej jednej przegródki i jeszcze zostaje odrobinka miejsca. Może niedużo, ale jeszcze troszkę tych kryształków by się zmieściło, więc naprawdę są one dość pojemne. Powiem Wam, że cieszę się z tego powodu, ponieważ bałam się, że nie wszystkie cyrkonie mi się zmieszczą, a tutaj jak najbardziej jest to w porządku, więc jeżeli zdecydujecie się kupić te cyrkonie, które Wam pokazałam, to te pudełeczka jak najbardziej rekomenduję, jeżeli chodzi o wielkość i o ich przechowywanie. Minusem może być jednak to, że nie zmieści nam się teraz ta karteczka z nazwą koloru, więc trzeba by było ją jeszcze przyciąć i zostawić samą nazwę tego koloru, albo sobie wydrukować jakieś mniejsze napisy i wtedy włożyć do tych przegródek. Ja myślę, że włożę sobie na sam spód pod cyrkonie, tak żeby widzieć te nazwy wtedy, kiedy przekręcę pudełeczko do góry nogami. Osobiście przesypałam sobie tutaj również cyrkonie, które zamówiłam jakiś czas temu. Tamte przyszły mi też w takim woreczku zwykłym, który nie jest zamykany i niezbyt wygodnie się z tych woreczków korzysta, więc zdecydowanie wygodniejszą opcją jest właśnie przesypanie sobie tego do takiego pudełeczka. No i teraz jeszcze możecie zobaczyć, jak mniej więcej wygląda to pudełeczko, kiedy jest wypełnione cyrkoniami. Moim zdaniem to jest naprawdę bardzo fajna opcja, jeżeli szukacie czegoś, w czym można sobie te cyrkonie posegregować, żeby wszystko mieć w jednym miejscu. Ja naprawdę nie przepadam za takimi luźnymi woreczkami, które mi latają, przewracają się. Myślę, że w takim pudełku o wiele lepiej będzie mi się to przechowywało i tak samo lepiej będzie mi się z tych cyrkoni korzystało. Zamówiłam sobie jeszcze takie neonowe, różowe cyrkonie. Wyglądają naprawdę bardzo ładnie, jeżeli chodzi o kolor, ale niestety to nie są cyrkonie szklane, więc tak naprawdę one się nie za bardzo nadają do paznokci, bardziej do jakichś robótek typu DIY, do wyklejania czegoś tymi cyrkoniami, bo na paznokciach one mogą się wycierać i mogą niestety tracić kolor, więc jeżeli potrzebujecie takich cyrkoni, żeby sobie coś ozdobić, to jak najbardziej, natomiast do paznokci tych akurat raczej bym nie poleciła. Kolejnym produktem, na który się zdecydowałam, jest pędzelek z Born Pretty i jak widzicie ma on w rączce kryształki, naprawdę uwielbiam ten design, pięknie to wygląda, a jeżeli chodzi o sam pędzelek, to jak widzicie ma on takie cieniuteńkie włosie typowo do zdobień, przy czym w tej chwili możecie zobaczyć jeszcze różnicę pomiędzy pędzelkiem, z którego zazwyczaj korzystam, czyli tym moim ulubionym pędzelkiem, a tym, który teraz wybrałam sobie z Born Pretty. I ten mój ulubieniec dotychczasowy jest bardzo cieniuteńki, więc robi cienkie linie, natomiast czasem miałam taki problem, że to włosie mi się wyginało i właśnie chciałam coś takiego, co będzie troszkę grubsze, ale zauważcie, że ten pędzelek jest grubszy tylko u nasady, natomiast końcóweczka również jest cienka, więc te linie tak samo powinny być cieniuteńkie i niebawem na pewno ten pędzelek przetestuję. Teraz przetestujemy sobie jeszcze jedno pudełeczko z pyłkami i tym razem kupiłam sobie pyłki foliowe. Jeżeli znacie mnie, oglądacie mój kanał, to na pewno wiecie, że uwielbiam właśnie takie płatki aluminiowe, ponieważ one czasem dają piękny efekt na paznokciach i kiedy zobaczyłam to pudełeczko z tyloma kolorami, no to uznałam, że super, muszę je sobie kupić. Będę miała wtedy różne kolorki do wyboru, do różnych stylizacji. Więc jeżeli chodzi o przegródki, to oczywiście każda otwiera się osobno, natomiast teraz przetestujemy sobie te pyłki i jako bazę postanowiłam wykorzystać czarny lakier z marki Love Carry, który nałożyłam sobie na wzorniczki, utwardziłam i nie zmywałam dyspersji, ponieważ będę te płatki nakładała na warstwę dyspersyjną właśnie tego lakieru.
Pierwszy kolor, jak widzicie, jest srebrno-niebieski i jeżeli chodzi o aplikację tych pyłków, to nakładam je przy pomocy zwykłej pacynki kosmetycznej i tego typu płatki możemy delikatnie też wetrzeć sobie w dyspersję i wtedy one zaczynają tworzyć taką w miarę gładką powierzchnię, troszeczkę nawet przypominającą lustro momentami. Natomiast w tym przypadku mam wrażenie, że o ile srebrne płatki się rozcierają troszkę, no to te niebieskie nie za bardzo chcą to robić, więc zostały mi tutaj jakieś takie lekkie prześwity i te płatki nie chciały się wszędzie rozprowadzić, więc mam wrażenie, że są jednak troszkę inne niż te moje ulubione płatki Alu, z których korzystałam do tej pory. No ale teraz przejdziemy do kolejnego odcienia, czyli takiego złoto-czerwonego. I jeżeli chodzi o aplikację, to też mam wrażenie, że te pyłki nie chcą się do końca ze sobą tak jakby blendować i łączyć. Być może chodzi po prostu o to, że te płatki są dwukolorowe i przez to nie możemy osiągnąć takiego super gładkiego efektu, więc teraz przechodzimy już do kolejnego koloru i tutaj mamy sam fiolet, który jak widzicie naprawdę fajnie mi się tutaj aplikuje na wzornik i on zdecydowanie tworzy już właśnie taką gładszą taflę na paznokciu, tak jak w przypadku tych moich ulubionych płatków Alu, więc jak najbardziej z tego koloru jestem zadowolona. Kolejne płatki są złoto-czarne i tutaj widać, że ten złoty kolor naprawdę fajnie mi się rozciera i tworzy taką w miarę gładką powierzchnię, natomiast czarny na czarnym wzorniku oczywiście znika, więc nie jest za bardzo widoczny, ale efekt i tak mi się podoba, więc przechodzimy do kolejnego koloru, tym razem niebieskiego. Oczywiście on tak samo fajnie aplikuje się jak fiolet, więc tutaj ładnie możemy go rozetrzeć i stworzyć mega błyszczący efekt niebieskiego odcienia. Następny jest srebrny. Sreberko miałam już w tamtych swoich płatkach Alu, też bardzo fajnie się prezentuje, bardzo fajnie się wciela. No i myślę, że naprawdę fajny efekt robi. Kolejne płatki są również mieszane i jest to złoto wymieszane z różowym odcieniem. Myślę, że też bardzo fajnie się to prezentuje. Nie mam zarzutów co do tych płatków. Powiem Wam, że faktycznie te pierwsze dwa odcienie troszkę gorzej mi się nakładało, a teraz mam wrażenie, że idzie to już zdecydowanie lepiej i fajniej te płatki wyglądają. Ale przechodzimy do kolejnego odcienia, tym razem złoto-niebieskiego i oczywiście również całkiem ładnie się rozciera, choć znów mam wrażenie, że jakoś tak nie do końca i są prześwity tego czarnego koloru spod spodu, więc jednak niektóre kolory faktycznie troszkę gorzej się aplikują. W następnej przegródce znalazł się kolor zielony. Myślę, że może on być fajny do jakichś świątecznych stylizacji albo na święto świętego Patryka, bo to jest taki typowy właśnie zielony kolor. Naprawdę fajnie się prezentuje, fajnie się aplikuje. No i następne jest złotko, które również tworzy bardzo fajny efekt, taką fajną, w miarę gładko złotą taflę, ładnie się rozciera, nie pozostawia żadnych dziur. Przechodząc do przedostatniego koloru, mamy tutaj odcień różowy i myślę, że nie ma co się powtarzać, ponieważ wszystko jest jak najbardziej w porządku. Natomiast ostatnim kolorem w całym tym zestawieniu jest czerwień, która też na pewno będzie fajna właśnie do świątecznych stylizacji. No i całość pokrywam oczywiście topem hybrydowym, w tym przypadku akurat postanowiłam skorzystać z topu marki Rosalind i teraz możecie zobaczyć gotowy wzorniczek. Moim zdaniem te płatki robią naprawdę fajne wrażenie, bardzo ładnie błyszczą, można je nakładać na cały paznokieć albo tylko miejscami, w zależności od tego jak Wam się podoba. I myślę, że to pudełeczko z tymi pyłkami jak najbardziej jest warte zakupu, ponieważ jest dość tanie, więc jeżeli chcecie mieć różne kolory tych płatków, to jak najbardziej to jest w porządku, chociaż od razu mówię, że tych płatków w tych przegródkach też nie ma bardzo dużo, więc musicie brać to sobie pod uwagę, że mogą się dość szybko skończyć. Jeżeli chodzi o produkty do stemplowania, to zdecydowałam się na nowy organizer na płytki, a to dlatego, że po pierwsze w tym moim wcześniejszym organizerze skończyło już się miejsce, a po drugie miałam kilka niewymiarowych płytek, które się do tamtego organizera nie mieściły. I tutaj możecie zobaczyć przykład takiej płytki. Jest to płytka z marki Katz, która jest troszeczkę niewymiarowa, ponieważ ona jest większa niż takie standardowe, okrągłe i kwadratowe płytki, więc niestety do tego organizera nie dało się jej wcisnąć. Natomiast patrząc na rozmiary, które były podane na aukcji tego mojego nowego organizera, wydawało mi się, że właśnie powinien być w sam raz. I na całe szczęście się nie myliłam, ponieważ jak widzicie na jednej stronie mieszczą mi się dwie płytki.
Jeżeli chodzi o jakość tego organizera, to powiem Wam szczerze, że powalająca nie jest, ponieważ ta okładka jest bardzo miękka, ona się wygina, nie trzyma swojego kształtu i z tego powodu wyginają się też te folie, które są w środku. Tutaj możecie zobaczyć, że właśnie jest taki dziwnie zagięty rand i troszkę ciężko się przez to wyciąga płytki. No więc niestety, ale tutaj tak jak mówię, jakością ten organizer nie grzeszy, ale nadrabia za to wielkością i tak naprawdę ten organizer został przygotowany na takie typowo duże, wielkie płytki. Tutaj macie właśnie przykład, widzicie pustą folijkę, natomiast żeby włożyć tam mniejsze płytki i żeby one się nie poprzemieszczały, musiałam troszeczkę spersonalizować ten organizer i tutaj widzicie coś w rodzaju takich drobnych nacięć, które właśnie trzymają te płytki na miejscu, ponieważ przez te kreseczki, które tutaj widzicie, te płytki nie przejdą. To jest po prostu sklejone w tym miejscu jedna z drugą stroną tej folii. I tak samo zrobiłam w przypadku płytek z Cats, ponieważ tam była też taka jedna duża folia, więc po prostu na środku zrobiłam taką blokadę, żeby te płytki mi się nie przemieszczały i nie nachodziły na siebie. Jeżeli chcielibyście kiedyś filmik na temat tego, jak sobie pozmniejszać takie przegródki, no to piszcie mi w komentarzu i wtedy na pewno pomyślę nad takim tematem. Natomiast teraz przechodzimy już do płytek i jak widzicie wybrałam sobie taką z naprawdę dużymi wzorami na cały paznokieć, natomiast płytka przyszła mi delikatnie uszkodzona. Ona tutaj przez całą długość w jednym miejscu ma rysę i na początku bałam się, że to może być problem, że te stemple nie będą się odbijały prawidłowo, natomiast okazało się, że podczas stemplowania tego nie widać, więc na całe szczęście jest w porządku. I dodatkowo kupiłam sobie jeszcze taką jedną ogromną płytkę z różnymi postaciami z kreskówek, z Disneya i bardzo mi się spodobało, że te postaci na tej płytce są dość duże, ponieważ nawet przy mojej długiej płytce one są prawie na cały paznokieć, więc będzie to fajnie wyglądało. Ja już Wam kiedyś mówiłam, że nie przepadam za takimi miniaturowymi stempelkami, a te są naprawdę w porządku. I jeżeli chodzi o jakość tej płytki, to jeszcze z niej nie korzystałam, natomiast czytałam komentarze na aukcji, że naprawdę fajnie się sprawdza, więc myślę, że i tak mogę ją Wam wstępnie polecić, ale chętnie jeszcze sobie do niej wrócę i przygotuję Wam jakiś test, jeżeli będziecie chcieli. No i to już były wszystkie produkty, które miałam Wam do pokazania w tym filmiku, więc jeżeli się Wam ten film spodobał, zostawcie łapkę w górę. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, no i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!